Tak wygląda przykładowa parcela Superior Mare z łazienką. Tam pani właśnie sprząta łazienkę. W tej części jest fajnie. W tej części mi się tutaj bardzo podoba. Ale zobaczcie, jaki tutaj jest widok z tego basenu na morze. Ceny w tej restauracji przy basenie również wydają się bardzo w porządku. 4 zjeżdżalnie, kolejne baseny, tor przeszkód nad basenem. Cześć, dzisiaj przejdziemy się po kempingu, pokażę Wam z grubsza, jak wyglądają parcele, jak wygląda ten kemping i jakie możemy tutaj spotkać atrakcje. Generalnie to na tym kempingu mamy 2 rodzaje parceli, tak zwanej free zone, z czego do wyboru mamy 6 rodzajów parceli. Najdroższe na całym kempingu parcele to parcele Superior Mare z łazienką. Znajdują się około 100 metrów od wody, ale na swojej parceli posiadają własną łazienkę. Tak wygląda przykładowa parcela Superior Mare z łazienką. Tam pani właśnie sprząta łazienkę. Tam jest osobna umywalka, łazienka, toaleta, kabina prysznicowa, umywalnia oraz lodówka. Na kempingu znajduje się 12 takich parceli Superior Mare, numerowane od 225 do 230 i od 237 do 242. Na przykład jest wolna parcela 237 Superior Mare, przyłącze elektryczne, przyłącze do wody i osobna łazienka. Jest umywalnia, łazieneczka, kabina prysznicowa, umywalka, toaleta. I pod umywalką jest jeszcze prywatna lodóweczka. Wygląda budynek sanitariatów numer 7, ten, który znajduje się najbliżej nas. Są tutaj uchwyty na rowery, są tutaj uchwyty, gdzie można sobie przypiąć pieska, a przed stanowiskami do zmywania znajduje się plac zabaw. Tam można obserwować dzieciaki podczas zabawy. Strefa dla dzieciaków w wieku od 2 do 10 lat z takimi małymi umywalkami przyozdobione, malutkie toalety, malutkie prysznice. W bloku sanitarnym dla mężczyzn znajduje się 12 kabin prysznicowych. W kabinie prysznicowej deszczownica oraz słuchawka i tutaj taka mała półeczka i wieszak. 4 stanowiska z umywalkami, które można sobie zamknąć. Kilka umywalek otwartych, takich przyozdobionych sztucznym kwiatem. Z tyłu budynku znajduje się stanowisko WCHM od strony parcel standardowych w takim lesie z dosyć dużymi drzewami, ale dający mnóstwo cienia. Co jakiś czas przy kempingu są porozstawiane drogowskazy, które prowadzą w miejsce, które nas interesuje, bo kemping jest naprawdę duży, można byłoby się tu troszeczkę zatracić. Dostępny do kupienia cały sprzęt do plażowania i nie tylko. Tutaj otwarty każdego dnia taki starszy już mini golf piracki. Otwarty od 12 do 23. Przy marinie i przy małym pirackim golfie znajduje się mały plac zabaw. Na kempingu wyznaczona jest również plaża dla piesków. Znajduje się ona tutaj obok mariny i dochodzimy do strefy free zony tak zwanej. Tutaj po lewej stronie jest ta free zona bardziej ekskluzywna, a po prawej stronie na górce znajduje się ta free zona tańsza. Tutaj na klasycznym miejscu kempingowym też zwolniła się jakaś parcela. My jak przyjechaliśmy tutaj w niedzielę, to nie było opcji w ogóle, żeby gdziekolwiek się tu wcisnąć na żadną free zonę, ani tą klasyczną, ani tą Classic Mare. Już jak wcześniej przechodziłem, wieczorem to zwróciłem uwagę na tego Mercedesa Actrosa 1842. Lampa z przodu taka jak w moim. No takiego Mercedesa bym z przyjemnością chciał. Przy tej strefie nieparcelowanej Classic Mare cały czas dookoła prowadzi taka promenada, a tak mniej więcej wygląda plaża w tej okolicy. Są tutaj miejsca, w których można sobie nabrać świeżej wody. Jest tutaj prysznic ze świeżą wodą, w którym można się opłukać po wyjściu z morza. Kolejna betonowa plaża. I dochodzimy pomalutko do plaży, która oznaczona jest błękitną flagą. Ona znajduje się tam przy tym wodnym placu zabaw dla dzieci. Tu taki pomost do morza zrobiony. W
tej części jest fajnie. W tej części mi się tutaj bardzo podoba. Skałki. Taka zatoczka, plaża, kolejny betonowy pomost. Ogólnie ta strefa Camping Place Mare oraz Camping Place jest naprawdę duża. Można poleżeć w cieniu na trawce, można tam zejść na te betonowe pomosty. Każdy znajdzie miejsce dla siebie. Doszliśmy do plaży oznaczonej błękitną flagą. Zobaczcie, jakie to jest zagęszczenie ludzi. Tam wodny plac zabaw, dodatkowo płatny. Wszędzie, w każdym kącie rozbici ludzie. Na tej plaży, na której my jesteśmy, o której godzinie byśmy nie poszli, tam zawsze znajdziemy jakieś wolne miejsce, dużo swobody wokół nas, ale nasza plaża na pewno jest mniej urodziwa. Nie wiem, kto przyznaje te niebieskie flagi na plażę, ale ta plaża w porównaniu do tej plaży, którą znamy ze Straśko, która jest oznaczona błękitną flagą, to ta plaża jest słaba. Tutaj przy wejściu na jedną ze stref basenowych po lewej stronie znajduje się stanowisko do masażu. Obok jest restauracyjka, ale zobaczcie, jaki tutaj jest widok z tego basenu na morze. A cała taka leżanka dwuosobowa kosztuje 18 euro. Czyli tam jest basen, tu promenada, a tam morze. I kolejny rzut oka na plażę oznaczoną błękitną flagą. Fragment parku z przeszkodami dla dzieci. Jakieś trampoliny, przeszkody, piłki. Tutaj pani sprząta akurat. Tu widzieliśmy, jest taka poprzeczka, po której dzieciaki chodzą i walczą ze sobą. Kolejna strefa trampolin. I tutaj taki większy tor przeszkód. Prawdziwe życie zaczyna się tu dopiero wieczorem. Tutaj jest właśnie wejście na ten park trampolin oraz na minigolf. Minigolf wygląda bardzo ładnie, ze sztuczną trawą. Jest tutaj kilka stanowisk, na których można sobie pograć. Z tego co kojarzę, 4 euro kosztuje dodatkowo płatna świecąca piłka, którą można tutaj grać po zmroku. Bardzo efektownie to wygląda. No i salon gier, jeden z dwóch. Tutaj drugi trochę mniejszy, mamy stół do bilarda, stół do cymbergaja oraz takie maszyny, w których można sobie wyłowić jakieś maskotki. Plac zabaw dla dzieciaków, całkiem spory. Wieczorem jest tu mnóstwo dzieciaków. Wieczorem jest tutaj taki gwar, śmiech i zabawa. Wieczorne życie dzieciaków tutaj naprawdę tętni. Tutaj taki mały plac zabaw, zjeżdżalnia w kształcie pająka, kontynuacja pomysłu pająka, tu jest jakaś sieć pajęcza. Tutaj kolejna sieć, mały tor przeszkód. A obok tego znajduje się taka strefa, w której można napić się koktajlu, zjeść jakąś przekąskę i główna scena z animacjami, które odbywają się tutaj wieczorem. Po godzinie 20 jest mini disco dla dzieciaków. Tu jeszcze tutaj taki malutki plac zabaw, tu już z motywem pirackim. Kolejna część małego placu zabaw. A tutaj znajduje się ta scena, na której odbywają się animacje i są rozstawione krzesełka, na których zbiera się widownia. Dzisiaj na kempingu jako wieczorna atrakcja, dzisiaj mamy kino letnie. Dzisiaj poleci bajka Dziki Robot. Angielskie audio, niemieckie napisy. Dzieciaki już sobie miejsca rezerwują. Rodzice siedzą przy koktajlach. Tutaj znajduje się Pepi Club. Obok Pepi Clubu znajduje się Lito Market, czyli w centralnej części kempingu. Ceny w markecie kempingowym nie są przesadnie zawyżone. W porównaniu do Plodina, do którego parę razy przejechałem się samochodem, wydaje mi się, że nie warto w ogóle ruszać samochodu. Jedyny problem polega na tym, że trzeba się zebrać z rana, chcąc kupić jakieś mięso, jakieś pieczywo. Większy problem tutaj w tym sklepie jest z dostępnością asortymentu. Po prostu na przykład od wczoraj dalej nie ma mięsa, nie przywieźli. To co było się wyprzedało.
po południu jest problem też z pieczywem, zostają same resztki, więc to takie rzeczy typowo śniadaniowe. Myślę, że warto tutaj sobie robić zakupy. Obok restauracji Oasis znajduje się wejście na kolejną strefę basenową. Ceny w tej restauracji przy basenie również wydają się bardzo w porządku w porównaniu z tym, co jedliśmy na mieście. Druga strefa basenowa, basen średniej wielkości, mała zjeżdżalnia dla dzieciaków, brodzik. Tutaj również leżak kosztuje 4 euro, a takie stanowisko z baldachimem 18. Po drugiej stronie basenu znajduje się troszeczkę większa zjeżdżalnia. Tam również dzieciaki świetnie się bawią, a na dole są dwa stanowiska, z których dzieci strzelają wodą w tych, którzy akurat zjeżdżają. Tak wygląda ta druga malutka zjeżdżalnia. Tak jak widać, dzieciaki pryskają wodą w tych, którzy akurat zjeżdżają. Zaraz przy wjeździe na kemping przy recepcji znajduje się boisko sportowe piłkarskie. Do siatkówki plażowej oraz do koszykówki, a tam z boku znajduje się siłownia zewnętrzna. Doszedłem do trzeciej strefy basenowej, tej największej ze zjeżdżalniami. Ludzi jak widać mnóstwo. 4 zjeżdżalnie, kolejne baseny, tor przeszkód nad basenem. Chłopak tam właśnie próbuje przejść. To już wiem, gdzie są ci wszyscy ludzie z kempingu. Przy tej dużej strefie basenowej również znajduje się taki mini market. Zaraz obok kolejny plac zabaw. To jakaś taka mała fontanna. I kolejny budynek sanitariatów. Ten budynek akurat to jest numer 2.